Mimo że na co dzień pokazujemy piękno i historię Polski, to dzisiaj zabierzemy Was do Bergen w Norwegii. W dzisiejszym odcinku będzie o najstarszym zamku Norwegii, o kolorowych domach, które trafiły na listę UNESCO, gdzie w Bergen nie było wolno szarpać się za włosy, gdzie można spotkać śpiące kozy i oczywiście będzie sporo o rybach. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Gdy południe Europy jest rozgrzane do czerwoności upałami, warto udać się na północ Europy, gdzie jest chłodniej. Proponujemy krótki wypad do drugiego największego miasta Norwegii. I chociaż w Bergen pada przez ponad 200 dni rocznie, możecie natrafić na tak piękną pogodę jak my. Do Bergen najszybciej można dostać się samolotem. Ale można też dotrzeć z odległego o 500 km Oslo koleją lub też w najciekawszy sposób wodą. W tym przypadku może to być rejs wycieczkowcem. Bardziej kameralnie statkiem słynnej linii przybrzeżnej Hurtigruten lub promem płynącym z jednego z największych fiordów Norwegii, Sognefjord. Sognefjord jest jednym z kilku, jakie można odwiedzić z Bergen. Stąd miasto zasłużenie nazywane jest bramą do fiordów. Wpłynięcie popołudniem do Bergen, kiedy słońce rozświetla całe miasto, pozwala zachwycić się jego położeniem, pośród, jak chcą niektórzy, 7 wzgórz. Jednym z tych wzgórz jest Fluyen. Ma niecałe 400 metrów wysokości, ale to wystarczy, aby z jego szczytu rozpościerała się najpiękniejsza panorama miasta i okolic. I z tego miejsca warto zacząć odkrywać uroki Bergen. Aby dostać się na szczyt, najlepiej skorzystać z bardzo popularnej kolejki Fluyenbanen. Dolna stacja kolejki znajduje się niedaleko portu, w samym centrum miasta. Uruchomioną w 1918 roku kolejką można dotrzeć na wysokość 320 metrów. Na trasie liczącej niecałe 850 metrów znajdują się 3 przystanki i mijanka. Czas przejazdu wynosi od 5 do 8 minut. Nad górną stacją znajduje się restauracja i obszerny taras, z którego można podziwiać niemal cały Bergen i okolice. Tuż obok tarasu można napotkać mieszkańców Fluyen. To niezwykle sympatyczne statko kóz kaszmirskich, które jest tu zatrudnione w roli kosiarek. Z cierpliwością znoszą one ciekawskich turystów, potrafią nawet przy nich spać. Z Fluyen warto zejść do miasta pieszo. Szeroka aleja wiedzie przez las z nasadzonymi świerkami sitkajskimi. Jest wśród nich największe drzewo w Norwegii. W dolnej części aleja przechodzi w liczne krzyżujące się wąskie ulice, którymi warto się przespacerować. Jest tu mnóstwo drewnianych domów, które tworzą niepowtarzalny charakter Bergen. Nazwa miasta wywodzi się od staronorweskiego Bjørvin, czyli zielonej łąki pośród gór.
Początki Bergen to pierwsza połowa XI wieku, choć według tradycji miasto założył pół wieku później król Olaf III Pokojowy. 2 wieki później Bergen stało się stolicą Norwegii. Z tymi czasami związany jest Bergenhus, czyli dawny zamek królewski. To najstarszy i najlepiej zachowany kamienny norweski zamek. Co ciekawe, Bergenhus, przebudowany w XVI wieku na twierdzę, po dziś dzień jest w rękach wojskowych. Należy do Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii. Jego najcenniejszą częścią jest XIII-wieczna hala króla Hakona. To największa świecka budowla średniowiecznej Norwegii, wzniesiona na wzór budowli angielskich, skąd zapewne przybyli jej budowniczowie. Była to główna rezydencja króla i miejsce bankietów. Hala służy po dziś dzień do urządzania bankietów, a także koncertów. Drugim ważnym budynkiem jest młodsza, bo XVI-wieczna wieża Rosenkranza. Część wieży to starsza, XIII-wieczna budowla, na której najwyższym piętrze znajdowały się królewskie komnaty. Wieża ta nosi nazwisko duńskiego gubernatora Bergen, ponieważ od końca XIV wieku Norwegia była w unii z Danią i de facto Duńczycy rządzili Norwegią. W tym czasie zamek został przekształcony w twierdzę. Została ona powiększona kosztem wyburzenia położonych przy zamku ważnych budowli, kilku kościołów, w tym wzniesionej w XII wieku katedry Kościoła Chrystusa. Z katedry, miejsca pierwszej koronacji w dziejach nie tylko Norwegii, ale całej Skandynawii, nie zachowało się nic. Jedynie kamień postawiony na miejscu, gdzie był ołtarz, upamiętnia miejsce koronacji i pochówku wielu norweskich władców. Zapewne w tej katedrze miał odbyć się ślub przedstawionego przez nas w filmie o Darłowie króla Eryka Pomorskiego z jego angielską narzeczoną Filipą. Ostatecznie para spotkała się w Danii, ale to właśnie w Bergen Eryk mógł się bliżej przyjrzeć jednemu ze swoich największych wrogów – kupcom z Hanzy. To właśnie po kupcach hanzeatyckich w Bergen zachowała się najbardziej malownicza część miasta, która w 1979 roku została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO – Bryggen. Bryggen, czyli nabrzeże, zwane też Tyske Bryggen, nabrzeże niemieckie, lub Hansabryggen, nabrzeże hanzeatyckie, było centrum hanzeatyckiego handlu w Norwegii. W zamian za sprowadzane zboże kupcy nabywali przede wszystkim stockfisha, czyli słynne norweskie suszone ryby. Kupcy nie mieli prawa kupować ryb na północ od Bergen i na mocy specjalnego przywileju norwescy rybacy przywozili je do miasta na handel. Kupcy hanzeatyccy otwarli w Bergen swój kantor w połowie XIV wieku i zamknęli jako jeden z ostatnich w XVII wieku. W drewnianych domach, składających się z domu frontowego od nabrzeża, mniejszego za nim i zaplecza ze składami na towary na górnych kondygnacjach, był zakaz używania ognia. Było to spowodowane obawami przed pożarem, który był głównym zagrożeniem dla miasta. Pomimo takich środków bezpieczeństwa, Bergen padło ofiarą ponad 30 większych pożarów. Ostatni miał miejsce w 1955 roku. Współczesna drewniana zabudowa Bryggen, gdzie obecnie mieszczą się kawiarnie, restauracje, sklepy i galerie, to domy powstałe po pożarze z 1702 roku lub zbudowane po kolejnych pożarach. Część z nich stoi jednak na XV-wiecznych piwnicach. Na nabrzeżu przed zabudową Bryggen stoi rekonstrukcja szopy z bomem do przeładowywania towarów. Oryginalna szopa
na przełomie XVIII i XIX wieku była miejscem pierwszej w mieście giełdy. Bruggen zajmuje tylko część dawnego obszaru. W wyniku jednego z pożarów część budynków została zastąpiona murowanymi obiektami. Do dziś jest to ponad 60 budynków. Na tyłach malowniczych domów znajduje się część Muzeum Hanzy, na które składają się przeniesione tutaj oryginalne oraz wzniesione kopie 4 Schatzstune, domów zgromadzeń oraz 2 kuchni. Jedynie w tych miejscach był dozwolony ogień i zimą było ciepło. W Schatzstune odbywały się zgromadzenia, podejmowano decyzje, trzymano księgi rachunkowe. Tu odbywali swoje praktyki aplikanci na kupców. Musieli oni przestrzegać surowej reguły. Na terenie budynków nie wolno im było popychać się, szarpać za włosy i kłaść nóg na siedzeniach. Ich złamanie groziło wpisaniem na czarną tablicę. Po 6 latach praktyki przychodził czas na egzamin. Z Bruggen związany jest też najstarszy budynek w mieście, Mariakirken, kościół Najświętszej Marii Panny. Jest on jednocześnie jedynym zachowanym z 12 kościołów i 3 klasztorów, jakie powstały w tamtym czasie. Ten romański kościół z mydlanego kamienia został ufundowany przez króla i mieszkańców Bergen. Od połowy XV wieku stał się on kościołem dla kupców hanzeatyckich i to im zawdzięcza piękny tryptyk w ołtarzu głównym, zapewne sprowadzony z Niemiec. Blisko 2 stulecia młodszy jest kościół świętego Olafa. Po wyburzeniu katedry Chrystusa przejął on funkcję katedry. Na wieży dostawionej w późniejszym okresie widać wmurowaną kulę. To pamiątka po niezwykłej bitwie, która miała miejsce w centralnej części portu, zatoce Voggen. W 1665 roku w Bergen, neutralnym porcie, schroniła się holenderska flota wioząca z Indii Zachodnich liczne przyprawy, porcelanę i kość słoniową, skarb wartości 300 beczek złota. Holendrów ścigała flota angielska, która wdarła się do portu. Anglicy, którzy mieli cichą umowę z królem Danii na podział holenderskich łupów, przeliczyli się. Niepowiadomiona o tym załoga twierdzy Bergenhus stanęła w obronie floty holenderskiej i Anglicy musieli wycofać się z niczym. I jedyne dramatyczne wydarzenie w dziejach portu. W 1349 roku do Bergen przybył statek z dżumą na pokładzie. W jej wyniku w nieco ponad rok zmarło 60% ludności Norwegii, a kraj podupadł i w końcu stracił niezależność. Pod koniec II wojny światowej, w 1944 roku, w porcie wyleciał w powietrze statek z ładunkiem 120 ton amunicji. Poza licznymi ofiarami uszkodzeniu uległo wiele budynków. Częściowo spłonęła hala króla Hakona. Fragment blachy ze statku, który eksplodował, eksponowany jest w tutejszym Muzeum Morskim. Współcześnie Voggen to miejsce cumowania promów, statków wycieczkowych, jednostek wspomagających platformy wiertnicze, a także zabytkowych statków. Bergen jest największym portem Norwegii, ale statki towarowe i wycieczkowe przybijają do nabrzeży w innych częściach miasta. Ale dzisiejszy Voggen to przede wszystkim Fisketorget, targ rybny. To tu, na straganach, przy charakterystycznym aromacie, można obejrzeć, kupić, posmakować różnorodnych gatunków ryb, skorupiaków, a nawet mięso wieloryba. Okolice targu rybnego to też punkt, z którego można wyruszyć w różnych kierunkach. Parku z niezwykłym, sztucznie uformowanym, 7-bocznym jeziorem,
wokół którego mieszkańcy chętnie wypoczywają w letnie dni, lub w stronę głównego placu Bergen. Plac ten powstał w wyniku tworzenia przestrzeni pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożarów. Na placu znajduje się pomnik poświęcony norweskim ludziom morza. W ten sposób zostali uczczeni marynarze, żeglarze, rybacy, którzy przez stulecia oddali swoje życie pracy na morzu. Nasz krótki pobyt w mieście dobiega końca. Latem dni są tak długie, że postanowiliśmy raz jeszcze wyjechać kolejką na górę, by podziwiać tam piękny Bergen w ostatnich promieniach zachodzącego słońca. Bergen, miasto, które zdecydowanie warto zobaczyć i które może być początkiem kolejnych wypraw po pięknej Norwegii. A jeśli ktoś z Was mieszka w Bergen, to dajcie nam znać, jak Wam się tu żyje. Serdecznie pozdrawiamy. Do kolejnego odcinka.